Siemanko! Pozdrawiamy z najlepszego, z najbardziej popularnego i najpiękniejszego miasta w Czarnogórze, czyli z Kotoru. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak piękne jest to miejsce, co ma do zaproponowania, do zaoferowania przede wszystkim i dlaczego warto tutaj przyjechać. Ala tutaj mieszkała kiedyś, Mieszkałam znaczy nie dokładnie obok. Byłam na wykopaliskach kiedyś. No, ale to niedaleko. I padałam tutaj często. Tak. Ja tu jestem Ale pierwszy to było, raz. wiecie, kurczę, na ile z 10 lat temu. No, ja jestem pierwszy raz, dlatego cieszę się, że zobaczę to piękne miejsce. Oglądajcie ten odcinek. Kotor to malowniczo położone nad brzegiem Zatoki Kotorskiej miasto w Czarnogórze. Zachwyca swoją niepowtarzalną atmosferą i bogactwem kulturowych skarbów. Przemierzając wąskie uliczki Starego Miasta, przenosimy się w czasie. Mury obronne, które chronią miasto, opowiadają historię walk i triumfów. Katedra Świętego Tryfona, majestatycznie wznosząca się na głównym placu, to serce duchowe miasta, które połączyło wiarę i kulturę przez wieki. Zatoka Kotorska jest prawdziwym cudem przyrody. Otwierając się na Morze Adriatyckie, otoczona jest wysokimi górami, tworząc widok niczym z bajki. Wspinając się na twierdzę Świętego Jana, pokonujemy 1350 schodów, by nagrodzić się panoramicznym widokiem, który zapiera dech w piersiach. Jednak to nie tylko historia i krajobraz sprawiają, że Kotor jest wyjątkowy. Miasto tętni życiem, szczególnie latem. Koncerty, wystawy i wydarzenia kulturalne przyciągają wielu turystów. Kotor nie tylko zapiera dech architekturą i naturą, ale również skrywa w sobie historię. Stare miasto zostało uhonorowane miejscem na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, czuwając nad tym, aby piękno tego miejsca przetrwało dla przyszłych pokoleń. Patrzcie tutaj do góry, tam idzie się i tam jest twierdza na samej górze. I pomyślcie sobie, jak oni to budowali tyle lat temu. Szok po prostu. Wiadomo, że dla nich to było najlepiej zbudować na takich skałach, bo najciężej było podbić takie tereny. Woda czysta. No. A to i tak jest w porcie. To w porcie jest ogólnie zawsze brudno. Jest taka brudniejsza. Ale super, to jest klimat. No, świetne. Idziemy na Starówkę. Na Starówkę idziemy na początek? Tak, idziemy na Starówkę. Tak, pójdziemy na Starówkę i później Wam będziemy pokazywać wszystkiego, bo trochę. My ogólnie zatrzymaliśmy się w Budwie, w takiej bardziej imprezowej miejscowości. Mam nadzieję, że odcinek Wam też fajny zrobimy z tego miejsca. Znaczy ogólnie Budwę Wam pokażemy oczywiście. Prawdopodobnie w kolejnym odcinku będzie. Ale też chciałbym, żebyśmy nagrali dla Was odcinek z życia nocnego w tej miejscowości. No bo to jest taka najbardziej popularna w całej Czarnogórze. Taka najbardziej imprezowa właśnie. Gdzie po prostu ludzie zjeżdżają się po to, żeby imprezować. Jest dużo fajnych klubów, dużo beach barów. A my tam zostaliśmy dlatego, że noclegi były Połowę tańsze. dużo tańsze niż w Kotorze. No, zdecydowanie. Tutaj średnio nocleg, nie mieliśmy zarezerwowany nic wcześniej, tylko chcieliśmy z dnia na dzień, to trzeba było około 1000 zł zapłacić za noc w Trzeba hotelu. uściślić, jaki nocleg. Hotel z basenem chcieliśmy. Tak. Bo jeśli chodzi o nocleg gdzieś tak pewnie w jakimś, nie wiem, pensjonacie u kogoś albo ktoś wynajmuje po prostu pokoje, to podejrzewam, że jest dużo taniej. No, ale my chcieliśmy, wiecie, mamy takie 4 dni Zresztą takich zapytamy, wakacji. bo moi znajomi są teraz i z ciekawości zapytam zapytamy, się, ile oni właśnie. płacili w tym samym terminie, co my. Dokładnie tak. Właściwie słyszeliśmy Polaków. Tutaj mamy, przygotujemy fajne odcinki, bo to jest popularna miejscowość i popularny kierunek wśród Polaków. Także nagramy Wam fajnie, żeby Wam to pokazać, jeśli ktoś z Was chciałby się tutaj wybrać. No a wracając do tego tematu hotelu, no to nas wyszło około 500 zł za noc. Gdzie mamy hotel naprawdę z siłownią, z basenem, w fajnym miejscu, niedaleko plaży, ze śniadaniami. Także myślę, że Taki ładny, bardzo kameralny ładny. hotel, a nie taki, wiecie, wielki moloch, tylko takie no... Bardzo ładny i Wam później go pokażemy, żebyście sobie zobaczyli, bo
to jest akurat miejsce, które naprawdę możemy polecić, Prawda. bo jest świetne, naprawdę jest świetne. Wszystko jest, co musi być. Sklep pod samym hotelem, dobre śniadanie, siłownia fajna. Czysto pachnąco, Tak. przyjemny personel. Wszystko jest. O, kolejni Polacy, ale tutaj I co strasznie chwilę dużo- mijamy strasznie Polaków. dużo Polaków tu przyjeżdża, no. Nie dziwię się, dlatego że porównując ceny na przykład w takiej Chorwacji, a w Czarnogórze, no to wciąż tutaj jest jednak taniej. O, jest. A my musimy przejść na drugą stronę, my się Tak, idziemy. właśnie, musimy. Czekaj, może gdzieś tu przejdziemy. Właśnie chcieliśmy sobie przejść przez drogę i nas policja zatrzymała i nas wysłali na pasy. Że mamy pasami. Bardzo mądre, pasy były obok. Ładne palmy się zaczynają. Kocham to. Jeszcze tutaj te palmy mają taki ładny kształt, taki inny. Trafiliśmy po drodze gdzieś na jakiś lokalny ryneczek. Ale pachnie Czekaj. co, aż warzywami i owocami. Naprawdę, dobra, chodźmy w tamtą stronę. Miku, kocham takie targi z lokalnymi produktami, no. No, fajny klimacik mają. Oliwę sprzedają. No i dobra, wbijamy na Stare Miasto. Podobno jest tutaj pięknie w środku. Miela mówiła, to zaraz wam pokażemy. Ale powiem wam, że naprawdę widać, że to jest niesamowicie popularnie turystyczne miejsce, znaczy turystycznie popularne miejsce, o, trochę na odwrót to powiedziałem, bo widać ile ludzi tutaj jest. Jak ktoś nie lubi tłumów, no to myślę, że to miejsce mu się może nie spodobać, ale no, na pewno warto odwiedzić. Kurde, no nie wiem. Ale decyduj, gdzie idziemy. Idziemy gdzieś To znaleźć jakieś chodź, miejsce na chociaż kawę, uciekniemy od takiego... ale mi się wydaje, że ludzie będą wszędzie. Ale chociaż tutaj było wejście, to na pewno najwięcej osób. Ale idźmy gdzieś dalej. Wiecie, kiedy jest śmieszne, jak sobie tak mówiliśmy, bo 2 dni nie nagrywaliśmy kompletnie nic. Mieliśmy po prostu czas dla siebie i stwierdziliśmy, że mamy 4 dni wakacji. I wiem, że teraz ktoś, kto uważa, że my nic nie robimy, powie, że my jesteśmy cały czas w pracy, znaczy cały czas na wakacjach, ale wcale tak nie jest. Także zrobiliśmy sobie 2 dni wolnego, naładowaliśmy baterię i zaczynamy teraz nagrywać piękną Czarnogórę. Stąd następnie pojedziemy na chwilę do Chorwacji, później Bośnia i Hercegowina, wrócimy do Chorwacji i lecimy całe Włochy aż do Sycylii. I wsiadamy na statek i płyniemy. Kolejne miejsce z jakimiś chyba lokalnymi wyrobami. Właśnie nie, chyba to bardziej Czy taka to chińszczyzna? ale tak ogólnie to zdecydowana większość tych sklepików to są naprawdę jakieś takie wyroby własne, w sensie jakieś takie Musimy magnesy kupić na pewno. ręczna robota. A tu po prostu Chińczyk. No właśnie co do magnesów to obojętne mi. Gözünü kendi olsun. O, kościółek. Bardzo przyjemnie się takimi uliczkami tutaj. Klimat takiego starego miasta są świetne. Ale uroczo. To jest też fajnie. Okiennice, tutaj pranie się suszy. Wy możecie zobaczyć, jak wygląda tutaj stare miasto, mury fortecy dookoła. W ogóle tam, żeby wejść na górę, prowadzi 1350 schodów. Przy takiej temperaturze no jest to niemożliwe, żeby tam iść, bo no jest trochę za gorąco. Niebezpieczne. Ono się łatwo odwodni. No wiadomo, dobra, można wziąć, ale zdecydowanie za gorąco, jak na razie jest ponad 30 stopni. Stwierdza z 1350 roku.
ogóle zaraz wam pokażemy motyw tych gór i coś wam powiem fajnego. Świetnie też wygląda jak dookoła tego miasta. Wszędzie są góry. Właśnie Zatoka Kotorska. Wyczytaliśmy w jednym miejscu, że jest nazywana europejskim fiordem, no ale europejskim fiordem to jest trochę głupie powiedzenie, no bo Norwegia, tam gdzie są fiordy, to też jest w Europie. Ale no zdecydowanie można powiedzieć, że wygląda, o musiałem skoczyć, sorry, że wygląda jak fiord, no. Jak jechaliśmy po drodze, sam Ali właśnie to mówiłem, że przypominało właśnie fiord. I tak jest, Tutaj jest trochę za szeroko, no nie? No. I tego aż tak nie widać, ale tam były wcześniej jak momenty, jechaliśmy, tak, że no. jest bardziej wąsko i rzeczywiście, no to tak podobnie wygląda. Powiem wam, że Czarnogóra to naprawdę musi być bardzo, ale to bardzo popularny kierunek wśród Polaków, bo tylu ilu dzisiaj spotkaliśmy, a nie jesteśmy tu za długo wcale, to jest po prostu szok. No. Ale myślę, że w Chorwacji będzie podobnie. No, co kawałek słychać po prostu polski język. Ale też nie ma co się dziwić, bo tu się da dojechać samochodem. Masz No. pewną pogodę, masz, wiesz, ciepłe morze, a nie tak jak u nas. Piękne widoki. Piękne widoki, także ja się kompletnie nie dziwię, że ludzie tutaj No. przyjeżdżają z Polski, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tak, jakie ceny będzie w jednym odcinku. Także jakbyście się wybierali, żebyście wiedzieli, na co się trzeba przygotować, a my idziemy dalej. Mamy jeszcze wiele miejsc do zobaczenia. Tu wam mogę pokazać, o co mi chodziło z tym fiordem. Popatrzcie. Wygląda jak fiord. No i chodzicie sobie uliczkami tutaj. I co jakiś czas macie różne placyki. No i tutaj coś innego jeszcze. Tutaj troszkę mniej odrestaurowane budynki, ale też mają swój świetny klimat. Ogólnie to stare miasto tutaj jest dla mnie naprawdę świetne. To jest jedno z najlepiej zachowanych w całej Europie. W tej części Europy. W tej części Europy, sorry, no, w tej części Europy dokładnie. Pranie się suszy. Opowiadałeś już o tym trzęsieniu ziemi? Nie? Mogę mówić? A, no to właśnie w 1979 było trzęsienie ziemi, które no, spowodowało duże straty i przez to zdecydowano się wpisać się na światową listę UNESCO, żeby móc o to lepiej dbać, żeby było chronione. No i za mną chyba najbardziej popularne miejsce tutaj, czyli katedra z 1166 roku. I co? Kocham to miejsce. Naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba. Tak to pamiętałaś wszystko? No, tak to pamiętałam. Naprawdę nie zawiodłam się, a wiecie, mogło być różnie, no bo jednak po tylu latach i po takim zobaczeniu już tylu miejsc, no to... Ale zobaczcie te okiennice, te góry, te mury, w ogóle... Naprawdę, te góry dookoła to jest taka bajka w tym mieście. Pięknie. I w ogóle to miasto jest zachowane, stare miasto. Pamiętajcie, że Kotor to nie tylko stare miasto. Oczywiście stare miasto jest najładniejsze, ale też są inne części. I teraz na przykład wybieramy się na plażę, żeby wam pokazać, jaka jest piękna kotorska plaża. No i później... No i dla wytrwałych. No, dla wytrwałych. Byłam tam. Tak. Kiedy? 1000... A, czekajcie, ja się pomyliłem przed chwilą. Przed tym, jak wam mówiłem, bo tam jest 1350 schodów, a nie z 1350 roku. A wcześniej powiedziałem, że to jest chyba z 1350 roku. Także przepraszam. Tam, żeby wejść do góry, na tą fortecję... 1300 któregoś to jest. Tak, tak. No, zaraz sprawdzimy. Ty, to może jest tak samo, że jest 1350, jest 1350 schodów. Dobra, informacja jest taka, że ta twierdza ta została zbudowana między XIII a XIV wiekiem. Nie znalazłem informacji dokładnie, przeglądałem parę stron. Pewnie po prostu było tak, że była stopniowo może budowana i dlatego nie ma jakby No konkretnej tak, daty. no ale w sumie powinni podać, że od tego roku do tego, ale no.
Kurde, trzeba reklamacja. No cóż. Ej, reklamacja. Tak, jak znacie kogoś tam, to powiedzcie, że tak się nie pisze. No. Dobra, idziemy dalej. Cały czas tłumy ludzi po prostu nadciągają. Ale mam wrażenie, że teraz jest mniej, bo teraz normalnie można tutaj by było nagrać. No. No i tu macie kawałek plaży. Także jeśli lubicie leżeć obok kogoś całkowicie jeden na drugim, no to myślę, że plaża w Kotorze będzie idealna do tego. Ej, to jest coś, czego ja totalnie nie rozumiem. Wszędzie na tych plażach, jeden koło drugiego na sobie. Jaka jest z tego przyjemność? No, Ja nie wiem, naprawdę. ja zdecydowanie wolę takie plaże bardziej dzikie. No wiadomo, no może nie ma tutaj takiej możliwości, bo wiadomo, nie wszędzie jest. No ale cóż. Nie wiem, ale ja nawet jak mam możliwość tylko na takiej być, to już wolę w ogóle. Ale wiesz, jak ktoś jedzie na wakacje No tak. No. raz w roku, My to no mamy to często, nie? Że właśnie możemy dla nas sobie to jest plażę. normalna rzecz, bo mieszkamy gdzie są plaże. I na Phuket to sobie nawet nie wyobrażam iść do takiego miejsca, gdzie jest tyle ludzi. Ale wiadomo, no, każdy ma inaczej. I zacznijmy od tego, że my w ogóle nie lubimy leżeć właśnie, na no plaży, właśnie więc też- nawet jakby była pusta, to my nie leżymy. No właśnie, to jest najważniejsza rzecz, o której nie powiedzieliśmy. No właśnie. Wycieczkowiec duży. Za niedługo będziemy na większym niż ten. Nie mogę się już doczekać. 2 leżaki, parasol 25 euro. O, ładnie. Dobra, od razu wyjdę tutaj na taki nie wiem, pomost i wam pokażę, żebyście wiedzieli, że w Kotorze ogólnie plaża jest bardzo, bardzo mała. No, to miejsce właśnie nie słynie z plaż. Patrzcie, tu jest kawałeczek i tutaj jest drugi kawałeczek. I to jest to wszystko, co możecie znaleźć tutaj w tej okolicy. No raczej to plażowanie to chyba budwa bardziej. No. I imprezowanie. No i pamiętajcie też, że plaże tutaj są kamieniaste. Kamieniste. Kamieniste. Nie ma piasku. W Kotorze, nie w Kotorze, tylko w Budwie to samo, ale to wam pokażę w kolejnym odcinku, jak będzie z Budwy. Gdzie tu jeszcze się jeździ? Które jest jeszcze tutaj miejsce? Gdzie jedziemy jeszcze jutro? No ja bym chciała, tak, na pewno Perast. Teraz, no. Jak wystarczy nam czasu, no to chciałabym do Rizna, bo tam byłam na wykopaliskach, to chciałabym zobaczyć. I potem to będziemy jechać sobie za taką kotorską. Może odbijemy do Tiwatu, może Herceg-Nowi. Dokładnie, tak się uda, jeszcze to zobaczymy parę miejsc. Dzisiaj jest sobota, mamy jeszcze pół soboty, niedzielę, poniedziałek, a później Chorwacja i Dubrownik. Ale mieliśmy farta. Doszliśmy do samochodu, patrzcie, jak już tam jest ciemno. Idzie taka ulewa, że szok. Ale jeszcze świeci słońce. Tu jeszcze jest słońce, ale już zaczyna padać, ale to zmierza do nas wszystko. Powiem wam tak, Kotor świetny, naprawdę warto było zobaczyć. Ale moje subiektywne zdanie na ten temat jest takie, że brakuje mi w tym miejscu normalnej plaży. Jeśli tu by była taka piaszczysta, ładna plaża jeszcze, to już po prostu by było wszystko. Wszystko świetnie. Ogólnie Stare Miasto piękne, te góry piękne, uliczki świetne. Ceny no oczywiście wyższe niż w Budwie, ale to wiadomo, no Kotor jest takim, wiadomo, tutaj głównym tym miastem, no ale jednak tej plaży troszkę brakuje. Właśnie No. wydaje mi się, że trzeba mieć po prostu świadomość, że jak się przyjeżdża tutaj, no to raczej nie na plażowanie, bo No. w samym Kotorze no to jest dosłownie jeden kawałeczek, który jest strasznie zatłoczony. Straszne, no. Dlatego... Jeżeli macie chęć po prostu leżeć na plaży, to raczej nie Kotor do Kotoru, tylko po prostu na zwiedzanie. No, dlatego ja uważam, że może lepiej właśnie się zatrzymać w jakiejś miejscowości obok, gdzieś w jakichś tych tutaj, co niedaleko leżą, Tak. nawet choćby taka Budwa, gdzie nie dość, że Ale ceny to są już niższe, dalej, wiesz, tutaj są bliżej. to w sumie są bliżej, no faktycznie, no nie dość, że ceny są niższe hoteli, no to macie jeszcze tą plażę, wiecie, no. Sama Budwa jest całkiem spoko, mi się naprawdę podoba, także, ale to zobaczycie w kolejnym odcinku. Plaże oczywiście też są tam bardzo zatłoczone. To zresztą też zobaczycie. No to prawie wszędzie Ale w są Europie, duże, no, ale są duże. No i zresztą Taki teraz jest też okres najpopularniejszy wakacyjny, no. miejsce, no właśnie. Także chyba każdy jak jedzie na wakacje, no to się z tym liczy, że tak będzie. No. Ale tutaj samej plaży trochę mi brakuje. I tyle. Jezu, Oj, jak- zaczyna grzmieć.
czekamy, to musimy przeczekać trochę, bo jeszcze nie polataliśmy tutaj dronem. Albo jeszcze, tylko powiem, że jeszcze taką opcją, jeżeli ktoś chce połączyć jedno i drugie, to może warto wziąć po prostu hotel z basenem i po prostu korzystać z basenu bardziej niż z plaży, jak chce się po prostu popalać, wygrzać i tak wiecie, odpocząć sobie, no nie? To jest też opcja. No jeśli tak, no ale jeśli ktoś chce tą plażę, no to jednak to inne miejsce, no bo... No i pamiętajcie, to są kamieniste plaże, o tym musicie pamiętać. Dobra, lecimy dalej. Idziemy teraz na punkt widokowy jakiś, żeby pokazać wam właśnie zatokę. Czekaliśmy godzinę w samochodzie, aż przestanie padać. I wyszło tak, że prawie w ogóle nie padało. Próbowałem ruszyć dronem i się wbiły jakieś strefa autoryzacji, że niedaleko niby lotnisko, a jest daleko. No ale niestety nie udało się, także idziemy na punkt widokowy i tam polatamy. Ale świetna opcja, żeby sobie zjeść na przykład obiadek z takim widoczkiem. Tutaj ta miejscówka, gdzie jesteśmy teraz właśnie, to jest taki pierwszy punkt widokowy. Zaraz jak się z Kotoru wyjeżdża. Jest jeszcze kolejny taki punkt widokowy, chyba nie wiem czy najbardziej znany czy coś. Jest godzinę drogi stąd. Takimi serpentynami się tam jedzie. Ale w sumie tutaj jest tak ładnie. Już wam powiem jak się nazywa dokładnie. Nie będzie tutaj za głośno bez tego. Lowczen się nazywa ten park. To jest taki park narodowy, tutaj nieopodal i tam się właśnie jedzie takimi serpentynami, więc to jest niedaleko, ale przez to, że są takie serpentyny, to... Przejechaliśmy tylko jedną górę i co? Piękna pogoda. W Budwie już jest świetnie, tylko w Kotorze było jak było. Wróciliśmy już do Budwy. Kebabik, piwko. Jest sobota. Powiem wam od razu, kebab tutaj mniej więcej 4,50 €. Ala ma sałatkę z gyrosem. Nie, mój kebab 4,30, Ali 4,50. Jak spróbuję, jak smakuje, zaraz się dowiemy. Zaraz jeszcze trening, a później wychodzimy pozwiedzać sobie trochę Budwę, zakosztować trochę życia nocnego w tym mieście, bo jest sobota dzisiaj. No i wam to pokażemy, ale to już będzie na kolejnym odcinku. Dobra, pytacie mnie, jakie suple stosuję podczas moich podróży, kiedy trenuję. Teraz oczywiście podróżuję samochodem, jest mi dużo łatwiej, mogę wziąć dużo więcej, dlatego pokażę wam, co teraz mam w swoim zanadrzu. Pierwsze, wszystkie te suple stosuję w ciągu dnia, cały zestaw witamin. Dodatkowo, żeby lepiej się kierowało samochód, oczywiście kofeinka w tabletkach. Na spokojny sen, tutaj macie cały mój zestaw, który stosuję. Śpi się po prostu znakomicie po tym. Bardzo, bardzo polecam. A tutaj macie jeszcze coś, co stosuje Ala. Coś dla kobiet. Bardzo polecam. Białko wojownika znajdziecie w każdym sklepie stacjonarnym w całej Polsce. Plus na internecie oczywiście, w sklepie SFD online możecie zamówić wszystko ze zniżką 10% na hasło Pajak10 SFD. Także serdecznie polecam. Bądźcie ze mną. To było na tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście tego vloga. Zapraszam na kolejny, który będzie już z Budwy. I później jeszcze wam pokażemy różne fajne rzeczy. Dzięki wielkie, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.